Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę o tym, czego lepiej nie robić w relacji z kotem. Nie chodzi tylko o oczywiste błędy. Czasem nasze zupełnie niewinne zachowania potrafią wywołać w kocim świecie prawdziwą burzę. Strach, stres, a nawet agresja mogą być skutkiem drobiazgów, których sami na co dzień nawet nie zauważamy. W tym odcinku opowiem o najczęstszych sytuacjach, które, choć z pozoru błahe, potrafią zaburzyć poczucie bezpieczeństwa naszego futrzastego przyjaciela. Pokażę, jak małe gesty mogą podkopać zaufanie kota i co zrobić, żeby zamiast lęku budować więź opartą na spokoju i szacunku. Zostańcie ze mną do końca, bo będzie sporo praktycznych wskazówek, które pomogą Wam zapewnić swoim kotom spokojne, szczęśliwe życie u Waszego boku. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego podcastu, to dobry moment, by to nadrobić i włączyć powiadomienia. Koty mają pamięć lepszą niż się nam wydaje, zwłaszcza jeśli chodzi o przykre doświadczenia. Jeden niefortunny epizod może sprawić, że nasz pupil zacznie unikać kontaktu, chować się, a w skrajnych przypadkach reagować złością. Dlatego dziś przejrzymy listę najczęstszych błędów, by każdy z nas mógł świadomie unikać sytuacji, które podkopują kocie zaufanie. Drażnienie kota, zabawa, która zostawia blizny w zaufaniu. Wielu ludzi nieświadomie traktuje kota jak pluszową zabawkę. Lekko pociągnie za ogon dla żartu, klepnie w czasie drzemki albo co chwila bierze na ręce, choć mruczek wyraźnie się wyrywa. Dla nas to drobnostka, chwilowa zabawa. Dla kota naruszenie granic, które w jego świecie są święte. Koty mają doskonałą pamięć emocjonalną. Każde przykre doświadczenie, szczególnie to związane z poczuciem bezbronności, zostaje zapisane w ich kocim archiwum. To nie jest epizod, który znika po kilku minutach. To sygnał ostrzegawczy. Ten człowiek może być zagrożeniem. Z czasem te wspomnienia budują mur nieufności. Kot może zacząć unikać dotyku, uciekać, a nawet reagować agresją, gdy tylko wyczuje, że zbliżamy się zbyt pewnie. Drażnienie w czasie snu jest szczególnie szkodliwe. Kot śpi lekko, a nagłe obudzenie wywołuje instynktowną reakcję obronną. Wyrzut adrenaliny, skok ciśnienia, poczucie zagrożenia. Gdy takie sytuacje się powtarzają, zwierzę przestaje czuć się bezpiecznie w swoim własnym domu, miejscu, które powinno być jego azylem. Jeszcze poważniejszym skutkiem chronicznego drażnienia może być zespół nadwrażliwości, feline hyperestezja. To schorzenie objawia się nadmierną wrażliwością skóry wzdłuż grzbietu, nagłymi skurczami mięśni, nerwowym trzepotaniem skóry, a nawet gwałtownymi atakami autoagresji. Kot potrafi nagle rzucić się na własny ogon lub uciekać w panice, jakby coś go nagle dotknęło. Choć przyczyny są złożone, przewlekły stres i brak poczucia bezpieczeństwa to jedne z kluczowych czynników ryzyka. Jak chronić więź z kotem? Szanuj jego sygnały. Jeśli ogon macha nerwowo, uszy idą do tyłu, a ciało się napina, to znak, że ma dość. Unikaj żartów z ogonem. Ogon to nie tylko ozdoba, to element równowagi i komunikacji. Każde szarpnięcie jest dla kota nieprzyjemne, a często bolesne. Pozwól mu decydować o kontakcie, nie podnoś kota na siłę, nie narzucaj mu czułości, gdy sam ich nie szuka. To on powinien wybierać momenty bliskości. Prawdziwa relacja z kotem to partnerstwo oparte na zaufaniu. Kiedy respektujemy jego granice, pokazujemy, że rozumiemy jego naturę. W zamian dostajemy coś bezcennego, kocie zaufanie, które jest darem rzadkim i wyjątkowym. Chirurgiczne usuwanie pazurów. Dlaczego to okalecza? Dla wielu osób pozbawienie kota pazurów brzmi jak zwykłe obcięcie paznokci, coś szybkiego i bezbolesnego. W rzeczywistości to zabieg chirurgiczny, który usuwa ostatnią kość każdego kociego palca.
Wyobraź sobie, że człowiekowi amputuje się końcówkę każdego palca u rąk, dokładnie na ostatnim stawie. To nie jest kosmetyczny zabieg, ale poważna operacja, która niesie długotrwałe konsekwencje. Wielu opiekunów decyduje się na taki krok, bo szuka prostego rozwiązania problemu drapania mebli. Tymczasem badania pokazują, że koty po usunięciu pazurów często odczuwają przewlekły ból, nie tylko w pierwszych tygodniach po operacji, ale przez całe życie. Ból i dyskomfort mogą powodować zmiany w chodzie, problemy ze stawami i kręgosłupem, a w efekcie zmiany w zachowaniu. Koty po takim zabiegu nierzadko zaczynają unikać kuwety, bo piasek drażni ich wrażliwe, zoperowane łapki. Inne stają się bardziej skłonne do gryzienia, utraciły swój naturalny oręż, więc gdy czują się zagrożone, używają zębów. To nie tylko cierpienie fizyczne, to także głęboki stres, który potrafi na stałe zaburzyć relacje z człowiekiem. Nie bez powodu w wielu krajach, od Wielkiej Brytanii po Australię, chirurgiczne usuwanie pazurów jest po prostu nielegalne i traktowane jako forma okaleczania zwierząt. Jak zatem poradzić sobie z kocim drapaniem w sposób bezpieczny i etyczny? Regularne, delikatne przycinanie końcówek pazurów, tylko wierzchołków, z dużą ostrożnością, aby nie naruszyć tzw. żywej części pazura. Bogactwo drapaków i mat, pionowe, poziome, sizalowe, tekturowe, koty mają różne upodobania i chętniej używają drapaka, jeśli mogą wybrać ten ulubiony. Pozytywne wzmocnienie, nagradzanie kota, gdy drapie wyznaczone miejsce. To, że kot drapie, nie jest jego fanaberią, to instynkt, który pozwala mu dbać o pazury, rozciągać mięśnie i zaznaczać teren. Naszą rolą nie jest odbieranie mu tego naturalnego zachowania, lecz stworzenie mu takich warunków, by mógł je realizować bez szkody dla siebie i dla naszego mieszkania. Brak regularnych kontroli u weterynarza – cichy przeciwnik zdrowia. Koty to prawdziwi mistrzowie w ukrywaniu chorób i bólu. W naturze jest to mechanizm obronny. Drapieżnik, który wygląda na słabego, staje się łatwym celem. Domowy mruczek ma te same instynkty. Nawet gdy coś mu dolega, potrafi zachowywać się jak okaz zdrowia. Dlatego tak wielu opiekunów dowiaduje się o problemach dopiero wtedy, gdy choroba jest już poważnie zaawansowana. Objawy bywają niemal niewidoczne. Kot może tylko nieco mniej się bawić, więcej spać, rzadziej wchodzić na ulubiony parapet. Czasem jedynym sygnałem jest drobna zmiana w zachowaniu, którą łatwo zrzucić na jesienną handrę. Niestety pod tą maską mogą kryć się poważne schorzenia. Od chorób nerek i wątroby po nadciśnienie czy problemy stomatologiczne. Dlatego tak ważne są regularne wizyty kontrolne, nawet jeśli kot wygląda na okaz zdrowia. Minimum to raz w roku pełen przegląd. Badanie krwi i moczu, które wykryje pierwsze oznaki chorób metabolicznych, dokładne sprawdzenie zębów i dziąseł, choroby jamy ustnej to częsta i bolesna przypadłość. Rutynowe szczepienia i odrobaczanie, które chronią przed groźnymi infekcjami. Starsze koty, powyżej 7–8 roku życia, powinny odwiedzać weterynarza nawet częściej, co 6 miesięcy, bo ryzyko chorób przewlekłych rośnie z wiekiem. Regularne kontrole to nie tylko sposób na przedłużenie życia kota, ale też na zachowanie jego dobrej jakości, mniejszego bólu, większej aktywności, dłuższych lat wspólnej zabawy. To inwestycja w zdrowie i w waszą wspólną radość, bo każdy kolejny rok w dobrym kocim zdrowiu to bezcenny dar. Głośne głosy i hałas. Dlaczego to tak stresuje kota? Wyobraź sobie, że twój słuch jest nieporównywalnie czulszy niż ludzki. To, co dla nas jest zwykłym głośnym rozmówieniem się czy dźwiękiem włączonego odkurzacza, dla kota brzmi jak nagły, potężny huk, prawie jak grzmot tuż nad głową. Koty słyszą częstotliwości, których my nawet nie jesteśmy w stanie zarejestrować. I właśnie ta niezwykła wrażliwość sprawia, że każdy podniesiony głos czy trzask drzwi odbierają znacznie silniej.
W naturalnym środowisku taka czułość to dar. Pozwala polować, usłyszeć szelest myszy w trawie albo nadchodzącego drapieżnika. Ale w czterech ścianach, wśród ludzkich zwyczajów, zamienia się w źródło codziennego stresu. Krzyk podczas rozmowy telefonicznej, głośne sprzeczki, nawet nasz entuzjastyczny okrzyk radości mogą w kocim odczuciu brzmieć jak sygnał niebezpieczeństwa. Co się wtedy dzieje? Kot nie interpretuje hałasu tak jak my. Dla niego to nie ktoś się zdenerwował, tylko potencjalne zagrożenie, przed którym trzeba się ukryć. Reakcja jest instynktowna. Napięcie mięśni, rozszerzone źrenice, a potem ucieczka w najcichszy zakamarek domu. U niektórych kotów stres przejawia się subtelnie. Zaczynają częściej chować się pod łóżkiem, unikają kontaktu, ograniczają zabawę. U innych widać to wyraźnie. Mogą syczeć, drapać, a nawet stać się agresywne. Badania nad zachowaniem kotów potwierdzają, że długotrwałe przebywanie w głośnym, nieprzewidywalnym środowisku podnosi poziom hormonów stresu. To z kolei osłabia odporność i może prowadzić do problemów zdrowotnych, od obniżonego apetytu po choroby układu moczowego. Co możemy zrobić? Przede wszystkim pilnujmy własnego głosu. To nie znaczy, że w domu ma panować absolutna cisza, ale warto unikać nagłych wybuchów krzyku, trzaskania drzwiami czy puszczania muzyki na pełen regulator. Jeśli zapraszamy gości, uprzedźmy ich, że w domu jest wrażliwy kot i poprośmy o spokojniejszy ton. A w czasie nieuniknionych hałasów, od odkurzania po remont, zadbajmy o bezpieczne schronienie. Cichy pokój, budkę czy kocie legowisko w odosobnionym miejscu. Dla nas to drobiazg, dla kota, różnica między codziennym lękiem a poczuciem, że jego dom naprawdę jest bezpiecznym azylem. Surowe kary, droga donikąd. Wielu ludzi wciąż wierzy, że kot zrozumie, jeśli się na niego nakrzyczy, albo wytknie mu przewinienie w dosadny sposób. Tymczasem kocia logika działa zupełnie inaczej. Krzyk, bicie, wcieranie nosa w mocz czy kał, a nawet tak pozornie niewinny trik, jak psiknięcie wodą ze spryskiwacza, to dla kota nie jest lekcja. To czyste zagrożenie. Kot nie potrafi połączyć kary z konkretnym zachowaniem. Nie analizuje. O, zostałem ochlapany, więc nie wolno mi drapać kanapy. W jego głowie pojawia się tylko jedno. Człowiek, któremu ufałem, właśnie stał się niebezpieczny. Efekt? Strach, nieufność, a z czasem także zachowania obronne, odchowania się w najciemniejszym kącie po syczenie i agresję. To prosta droga do zrujnowania relacji, którą tak pieczołowicie budowaliśmy. Badania nad kocim behawiorem jasno pokazują, że dużo skuteczniejsze jest pozytywne wzmocnienie. Koty uczą się szybciej i chętniej, gdy nagradzamy je za to, co robią dobrze. Smakołyk, ciepłe słowo, delikatne głaskanie to sygnały, które kot odczytuje jako „to było dobre, warto to powtórzyć”. W ten sposób naturalnie ograniczamy niepożądane zachowania, zamiast je piętnować. W praktyce oznacza to, jeśli kot drapie meble, nie karć go, tylko pokaż mu, gdzie może to robić. Postaw solidny drapak, a kiedy z niego skorzysta, pochwal i nagródź. Jeśli brudzi poza kuwetą, poszukaj przyczyny. Stres, choroba, źle dobrany żwirek, zamiast wcierać mu nos. Kot potrzebuje zrozumienia i cierpliwości, nie reprymendy. Kary budują mur, nagrody, most. To od nas zależy, czy w kocim domu powstanie bariera strachu, czy bezpieczna przestrzeń pełna zaufania. Brak poszanowania kociego terytorium, czyli jak nie burzyć ich małego świata. Koty są z natury mistrzami terytorium. Dla nich dom to nie tylko cztery ściany, lecz misternie utkany krajobraz zapachów, ścieżek i punktów obserwacyjnych. Każdy kąt, każdy mebel, każdy drapak ma w kociej głowie swoje znaczenie. Gdy więc bez zastanowienia przestawiamy im ulubione rzeczy albo porządkujemy kącik, w którym czują się najbezpieczniej, możemy nieświadomie naruszyć delikatną równowagę. Koty oznaczają swoje królestwo gruczołami zapachowymi.
Pocierają policzkami, ocierają się łapkami, zostawiając niewidzialne dla nas wizytówki. Ten zapach to ich sposób na powiedzenie: to moje miejsce, tu jest bezpiecznie. Kiedy zbyt często zmywamy te zapachy, przesuwamy legowisko, wymieniamy kuwetę na inną lokalizację, czy wędrujemy z zabawkami, w kociej percepcji świat traci znajomy porządek. Efekt? Stres i niepewność. Niektóre koty reagują wycofaniem, chowają się, rzadziej przychodzą na pieszczoty. Inne stają się nadpobudliwe lub agresywne. Długotrwały stres może prowadzić nawet do problemów zdrowotnych, kłopotów z pęcherzem, spadku odporności, a czasem do tzw. zachowań kompulsywnych, jak nadmierne wylizywanie sierści. Co możemy zrobić? Stabilność to podstawa. Staraj się nie zmieniać miejsc legowisk, kuwet czy misek, jeśli nie ma ku temu poważnego powodu. Jeśli remont lub przemeblowanie są konieczne, wprowadzaj zmiany stopniowo. Najpierw postaw nowe elementy obok starych, pozwól kotu je obwąchać i przejąć zapachem, a dopiero po kilku dniach usuń stare. Podwyższone punkty widokowe, drzewko, półki, parapet dają kotu poczucie panowania nad przestrzenią i możliwość bezpiecznej obserwacji. Nie przesadzaj z detergentami. Intensywne zapachy środków czyszczących mogą całkowicie wymazać kocie sygnały zapachowe, a dla ich wrażliwego nosa są jak krzyk. Pamiętaj, terytorium to dla kota coś więcej niż miejsce. To sieć zapachów i wspomnień, które budują jego poczucie bezpieczeństwa. Szanując ten niewidzialny świat, pokazujesz swojemu mruczkowi, że w twoim domu naprawdę ma swoje królestwo. Nagłe zmiany w otoczeniu, kocie trzęsienie ziemi. Dla nas przeprowadzka, remont czy nawet krótki wyjazd to tylko organizacyjne wyzwanie. Dla kota to jakby ktoś z dnia na dzień przestawił cały świat. Koty budują swoje poczucie bezpieczeństwa na powtarzalności. Te same zapachy, stałe miejsca misek, znajome ścieżki między meblami. Każda gwałtowna zmiana jest odbierana jak wstrząs, i to dosłownie. Co może się wtedy wydarzyć? Niektóre koty reagują ucieczką i chowaniem się w najciemniejszym kącie, inne głośnym miauczeniem, utratą apetytu, a nawet problemami z kuwetą. Długotrwały stres osłabia ich odporność i może prowadzić do chorób układu moczowego czy zaburzeń zachowania. Jak im pomóc? Wprowadzaj zmiany stopniowo. Jeśli to możliwe, najpierw przesuń legowisko o metr, a dopiero po kilku dniach w nowe miejsce. Zmieniasz kuwetę? Postaw nową obok starej, pozwól kotu samemu zdecydować, kiedy ją zaakceptuje. Feromony w dyfuzorze, specjalne preparaty emitujące zapachy kociego spokoju potrafią zdziałać cuda w czasie remontu czy przeprowadzki. Pokój azyl. Przygotuj ciche pomieszczenie z ulubionym kocem, drapakiem, miseczką z wodą i kuwetą. Niech będzie to miejsce, w którym kot zawsze znajdzie znajome zapachy i poczuje, że nic mu nie grozi. Pamiętaj, dla kota dom to nie tylko ściany, ale misternie utkany krajobraz zapachów i rytuałów. Jeśli potraktujesz zmianę tak, jak on ją odczuwa, jako potencjalne trzęsienie ziemi i odpowiednio go do niej przygotujesz, dasz mu największy prezent. Poczucie, że nawet w nowej przestrzeni wciąż jest u siebie. Nuda i brak stymulacji, cichy wróg kociego dobrostanu. Choć nasze domowe mruczki wyglądają na leniuchy, w ich krwi wciąż płynie instynkt urodzonego myśliwego. W naturze każdy dzień to ciągłe polowanie, podkradanie się, skoki, szybkie reakcje. Gdy kot mieszka w czterech ścianach i przez większość dnia nie ma co robić, to naturalne napięcie, które kiedyś rozładowywał w terenie, zaczyna się gromadzić. Skutki bywają podstępne. Najpierw pojawia się frustracja. Kot miauczy głośniej, budzi nas w nocy, próbuje zwrócić na siebie uwagę. Potem, szukając ujścia dla energii, może zacząć niszczyć meble, drapać miejsca, których wcześniej nie ruszał. U niektórych kotów nuda przeradza się w apatyczne wycofanie. Więcej śpią, mniej się bawią, powoli tyją.
Nadwaga to nie tylko kwestia wyglądu, ale też ryzyko cukrzycy, problemów ze stawami i sercem. Dlatego stymulacja, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, to nie kaprys, lecz element opieki. Codzienne polowania, choćby 2–3 krótkie sesje po 10 minut z wędką, piłeczką czy laserkiem. To pozwala kotu wyładować energię i zaspokaja jego potrzebę łowiectwa. Koci fitness w domu, półki i drabinki do wspinania, drzewka na różnych wysokościach, kartonowe tunele. Im więcej poziomów i zakamarków, tym ciekawiej. Ukryte smakołyki, specjalne zabawki, puzzle, w których trzeba upolować jedzenie, wspaniale zajmują umysł i dają namiastkę prawdziwego łowu. Nie chodzi o to, by zamienić mieszkanie w park linowy, lecz o to, by codziennie zaoferować kotu wyzwanie i zabawę. Kiedy ma szansę używać ciała i zmysłów tak, jak podpowiada mu natura, staje się spokojniejszy, zdrowszy i paradoksalnie jeszcze bardziej towarzyski. Nuda znika, a w jej miejsce pojawia się zadowolone, mruczące kocie serce. Wiele osób, zwłaszcza gdy w domu pojawia się małe kocie, uwielbia bawić się z nim na ręce. Łaskotać, podkładać palce do podgryzania czy prowokować mini zapasy. Wydaje się to niewinne i przez chwilę naprawdę jest urocze. Ale z punktu widzenia kota uczymy go wtedy bardzo niebezpiecznej rzeczy, że ludzkie dłonie i stopy mogą być celem ataku. Koty w zabawie ćwiczą naturalne umiejętności, podkradanie się, skok, chwyt, ugryzienie. Dla nich to trening łowiecki, a nie psikus. Gdy pozwalamy, by w roli zdobycznej ofiary występowały nasze ręce czy stopy, wysyłamy sygnał. To jest normalne. Można w to gryźć i drapać. Małe kocie z drobnymi ząbkami jest może tylko trochę kłopotliwe, ale dorosły kot z pełnym uzębieniem potrafi boleśnie zranić. Problemem jest także dezorientacja kota, kiedy zabawa nagle staje się zbyt gwałtowna. Wyobraź sobie, że twój największy sprzymierzeniec, człowiek, któremu ufasz, nagle zaczyna atakować. Kot nie wie, czy to wciąż gra, czy realne zagrożenie. Taka niepewność rodzi stres i może prowadzić do agresji obronnej. Kot syczy, chowa się albo atakuje mocniej, bo nie rozumie, co się dzieje. Dlatego tak ważne jest, by zawsze bawić się przy pomocy zabawek pośredników. Wędki, piłeczki, myszki na sznurku. Dzięki nim kot realizuje swoje łowieckie instynkty, a nasze dłonie pozostają poza strefą polowania. Podczas każdej zabawy zwracaj uwagę na mowę ciała kota. Szybkie machanie ogonem, spłaszczone uszy, rozszerzone źrenice to wyraźne ostrzeżenie. Potrzebuje przerwy. To moment, by odłożyć zabawkę i pozwolić mu odejść, zanim ekscytacja przerodzi się w lęk lub frustrację. Szorstkie figle mogą wydawać się zabawne, ale długofalowo uczą kota zachowań, które w dorosłym życiu stają się kłopotliwe i niebezpieczne. A przecież o wiele przyjemniej jest, gdy kocie polowania kończą się na pluszowej myszce, a nie na naszych dłoniach. Zaniedbywanie codziennej pielęgnacji. Małe rzeczy, wielkie znaczenie. Wielu opiekunów zakłada, że kot sam zrobi wszystko, bo przecież to mistrzowie czystości. I rzeczywiście, ich codzienny rytuał wylizywania futra jest imponujący. Ale domowy kot, nawet najbardziej samodzielny, potrzebuje naszej pomocy w drobnych zabiegach pielęgnacyjnych. Ignorowanie tych małych rytuałów nie tylko psuje wygląd sierści, może prowadzić do chorób, dyskomfortu i w konsekwencji do osłabienia więzi z człowiekiem. Regularne czesanie to pierwszy krok, zwłaszcza u kotów długowłosych, ale nie tylko. Nawet krótka sierść potrafi się filcować i tworzyć kołtuny. Zbyt gęste, martwe włosy w futrze to większe ryzyko kul włosowych w żołądku, które mogą powodować wymioty, zaparcia czy nawet niedrożność przewodu pokarmowego. Delikatne, krótkie sesje czesania, najlepiej w formie zabawy i z nagrodą, nie tylko zmniejszają ilość sierści w domu, ale też stają się formą czułego, uspokajającego kontaktu. Kontrola pazurów to kolejny obowiązek. W naturze koty ścierają je same,
ale w domowych warunkach, szczególnie u starszych czy mniej aktywnych, pazury potrafią przerosnąć, a nawet wrastać w poduszeczki łap. To bolesne i niebezpieczne. Regularne, ostrożne przycinanie końcówek, najlepiej gdy kot jest spokojny i w dobrym nastroju, to wyraz troski i profilaktyka problemów. Nie zapominajmy o uszu i zębach. Nadmiar woskowiny, brud czy początki kamienia nazębnego potrafią prowadzić do infekcji i bólu, który koty maskują do ostatniej chwili. Warto co jakiś czas sprawdzać wnętrze uszu, a w razie potrzeby czyścić je delikatnie preparatem od weterynarza. Zęby? Choć mycie kocich zębów brzmi jak wyzwanie, są specjalne pasty i szczoteczki. Nawet jeśli uda się to raz w tygodniu, to już ogromna pomoc w zapobieganiu paradontozie. Równie ważne są regularne wizyty kontrolne u weterynarza. Nawet kot, który wygląda na zdrowego, powinien raz do roku mieć zrobiony przegląd. Badanie krwi, szczepienia, kontrolę nerek. Koty mistrzowsko ukrywają ból i choroby, dlatego szybka reakcja często ratuje im życie. Wymuszanie kontaktu. Dlaczego kot potrzebuje własnego tempa? Koty są mistrzami ostrożności. Gdy w ich świecie pojawia się coś nowego, człowiek, zwierzę, a nawet nowy mebel, pierwszą reakcją bywa ciekawość, ale zaraz potem pojawia się naturalny dystans. To sposób na zachowanie bezpieczeństwa. Najpierw węch, potem obserwacja, dopiero później, jeśli uznają, że to bezpieczne, podejście bliżej. Kiedy próbujemy ten proces przyspieszyć, na przykład zmuszając kota do przywitania się z nowym pupilem, gościem czy dzieckiem, biorąc go na ręce i stawiając twarzą w twarz, dla kota to nie uprzejmość, tylko napaść na jego granice. Nie chodzi o to, że nasz mruczek jest niegrzeczny czy źle wychowany. To po prostu jego ewolucyjny instynkt. Najpierw rozpoznanie zapachu, potem spokojne sprawdzenie terenu, dopiero potem ewentualny kontakt. Badania nad zachowaniem kotów potwierdzają, że stopniowe wprowadzanie nowych bodźców jest kluczowe. Jeśli w domu pojawia się drugie zwierzę, najlepiej zacząć od wymiany zapachów. Na przykład koc czy zabawkę z zapachem nowego lokatora zostawić w kocim ulubionym miejscu. Dopiero gdy kot sam uzna, że nowy aromat nie jest groźny, można próbować krótkich, kontrolowanych spotkań. Podobnie z gośćmi. Lepiej pozwolić, by kot sam wyszedł z ukrycia i zbliżył się, niż namawiać go do wyjścia na siłę. Wymuszanie kontaktu może prowadzić do agresji wywołanej strachem. To nie jest złośliwość, lecz mechanizm obronny. Kot, który czuje się osaczony i nie ma drogi ucieczki, reaguje pazurami lub zębami, by chronić swoje życie. Dla niego to kwestia przetrwania. Jak pomóc kotu czuć się bezpiecznie? Daj mu wybór, nie bierz na ręce, jeśli się wyrywa. Pozwól mu samemu zdecydować, kiedy podejdzie. Stosuj zasadę zapach przed spojrzeniem. Nowe osoby czy zwierzęta najpierw powinny przedstawić się zapachem, nie spojrzeniem w oczy. Chwal cierpliwość, nie pośpiech. Im wolniej i spokojniej przebiega proces zapoznania, tym trwalsza i zdrowsza będzie przyszła relacja. Prawdziwa bliskość z kotem rodzi się wtedy, gdy szanujemy jego tempo i granice. Pozwólmy mu samemu podjąć decyzję, kiedy poczuje się gotowy. W zamian otrzymamy zaufanie, które jest warte o wiele więcej niż wymuszone przytulenie. Robienie żartów z kota, śmiech, który rani. Internet pełen jest krótkich filmików. Kot wyskakuje pod sufit na widok ogórka, potyka się o własny ogon, a my śmiejemy się do łez. Dla człowieka to zabawna scena, ale w kocim świecie dzieje się coś zupełnie innego. To prawdziwy moment grozy. Weźmy na przykład popularną zabawę z ogórkiem. Kot, który odwraca się od miski i nagle zauważa tuż za sobą długi zielony kształt, nie myśli o warzywo. Dla niego to potencjalny drapieżnik. Coś, co może go zaatakować, na przykład wąż. W ułamku sekundy w kocim organizmie eksploduje reakcja stresowa. Wyrzut adrenaliny, skok tętna, panika. Jedno takie doświadczenie może wystarczyć, by kot długo czuł się w swoim domu nieswojo,
bo jego bezpieczna przestrzeń została nagle zdradzona. Podobnie jest z przebieraniem kotów w kostiumy. Futrzany rekin, mały pirat, to nam wydaje się urocze, ale dla kota ubranie to prawdziwy kaganiec na ciało. Ogranicza swobodę ruchu, zaburza równowagę, a przede wszystkim odbiera poczucie kontroli. Koty są zwierzętami, które muszą czuć, że mogą się w każdej chwili wycofać, wspiąć, uciec. Kostium to jak niewidzialna klatka, która budzi frustrację i lęk. Niektóre koty zamierają ze strachu, inne reagują agresją i w obu przypadkach cierpi ich psychika. Jeszcze dalej w tej niechlubnej kategorii idą sztuczne paznokcie czy silikonowe nakładki zakładane dla ochrony mebli. Choć reklamowane jako bezpieczne, w rzeczywistości utrudniają kotu naturalne rozciąganie mięśni i ścieranie pazurów. To jakby człowiekowi na stałe założyć plastikowe osłonki na palce. Nie tylko niewygodne, ale też frustrujące. Dla zwierzęcia, które instynktownie musi drapać, to pozbawienie podstawowego sposobu komunikacji i rozładowywania napięcia. Śmianie się z takich sytuacji, robienie z nich memów czy filmów, to w kocim odbiorze wysyłanie sygnału zdrady. Kot traci poczucie bezpieczeństwa w miejscu, które miało być jego azylem, a zaufanie do opiekuna powoli się kruszy. Zamiast żartów kosztem kota, dajmy mu powód do wspólnej radości w inny sposób. Zabawki wędkowe, tor przeszkód z kartonów, wspólna sesja czesania czy zwykła spokojna drzemka obok nas. Taki śmiech, dzielony, niewymuszony, wzmacnia więź zamiast ją niszczyć. Prawdziwa miłość do kota to nie śmiech z jego lęku, lecz cieszenie się z chwil, w których sam z radością wchodzi z nami w zabawę. Na zakończenie powiem, że kocie serca są delikatne, nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. Te niezwykłe stworzenia wnoszą do naszych domów ciszę, magię i odrobinę dzikiej natury. Wystarczy jednak kilka nieprzemyślanych gestów, by zachwiać ich poczuciem bezpieczeństwa. Podnoszone głosy, szorstka zabawa, nagłe zmiany czy brak codziennej troski to drobiazgi z naszej perspektywy, lecz w kocim świecie mają wagę lawiny. Jeśli jednak potrafimy na chwilę zwolnić, posłuchać ich cichego języka, ogona, spojrzenia, drobnych ruchów uszu, szybko zrozumiemy, czego naprawdę potrzebują. Spokoju, szacunku, przewidywalności i odrobiny naszej uważności. Kot nie oczekuje wielkich gestów. Wystarczy miękkie miejsce do spania, stały rytuał dnia, cierpliwa ręka i głos, który nie rani. Dbając o te małe, codzienne sprawy, dajemy im coś bezcennego. Poczucie, że są naprawdę w domu, a my jesteśmy ich bezpieczną przystanią. A w zamian otrzymujemy dar, którego nie da się kupić. Ciche mruczenie pełne zaufania, spojrzenie pełne wdzięczności i więź, która z każdym dniem staje się silniejsza. To właśnie w tej wzajemnej trosce kryje się prawdziwa magia wspólnego życia z kotem. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.